Załóżmy, że Stay Gold jest powiązane ze Spring Days, Fake Love i z On. I załóżmy, że Jungkook okaże się być faktycznie tym dzieckiem uwięzionym w piwnicy utopijnego miasta Ombelas. Jeżeli chcecie posłuchać więcej na ten temat, to znaleźliście się w idealnym miejscu, w idealnym czasie, ponieważ, drodzy teoretycy, zapraszam Was na kolejną część teorii BTS. Zaczynamy! Hej, witam Was w kolejnym filmie z teoriami BTS na kanale Unbridled Buffalo. Z tej strony Wasz naczelny teoretyk Karol. I na samym początku muszę Was przeprosić za to, że te teorie pojawiają się tak późno, ale przez jakiś dłuższy czas nie było nas w Polsce, więc nie mogłyśmy dodawać filmów tak szybko, jakbyśmy chciały. Ale to nie zmienia faktu, że wróciłyśmy, zamierzamy nadrobić zaległości i już niedługo na naszym kanale pojawi się mnóstwo nowych teorii przeróżnych zespołów, prawdopodobnie wszystkich zespołów, których teorie chcieliście kiedykolwiek zobaczyć na naszym kanale, ponieważ pracujemy nad tym cały czas. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba, więc pamiętajcie, zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco, kliknijcie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie o tym, że coś pojawiło się na naszym kanale, a teraz zapraszam do oglądania teorii do Stay Gold. I przejdźmy do rzeczy, ponieważ na pewno wiecie, drogie ARMY, że pod koniec czerwca na kanale Big Hit Entertainment pojawił się nowy teledysk BTS do japońskiej piosenki Stay Gold, której tekst opowiada o tym, mówi o tym, że nawet jeżeli czujemy w sercu chłód, nawet jeżeli otacza nas ciemność, otacza nas to, co złe, to gdzieś tam nadal pozostaje w naszym życiu iskierka światła, bo wszyscy tak naprawdę jesteśmy piękni, każdy ma swoją wartość i powinniśmy kochać samych siebie. Czyli mniej więcej to, co BTS próbuje nam przekazać od dość długiego czasu, zarówno w swoich tekstach, jak i w teledyskach, w wywiadach, we wszystkim tak naprawdę, co tworzą. I Stay Gold było piosenką, która w głównym zamiarze miała uleczyć ARMY, miała im pokazać, że są niesamowite takie, jakie są i tak naprawdę każdy ma wewnątrz siebie światło i wszyscy powinniśmy Stay Gold. I jak tekst niesie ze sobą naprawdę piękne i głębokie przesłanie, tak teledysk odnosi się do wielu innych teledysków. I to chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ wszyscy zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że jedna scena w teledysku BTS potrafi się odnosić do 20 innych, z innych teledysków, z innych VCR, czy z czegokolwiek, co kiedykolwiek ukazało się na kanale Big Hit, albo nawet nie na kanale Big Hit, tylko gdziekolwiek w internecie, co jest związane z BTS. Więc przejdźmy do rzeczy. Na samym początku widzimy kulki, które są łudząco podobne do wszystkich innych kulek, które widzieliśmy w innych teledyskach BTS. W dodatku pod logo Big Hit jest napisane Music and Artists for Healing, co by było potwierdzeniem na moje słowa, które wypowiedziałam chwilę temu, czyli że muzyka tworzona przez BTS ma uleczyć ARMY. No dobra, tak na poważnie, to na samym początku teledysku widzimy Jungkooka na korytarzu, który od razu kojarzy nam się z korytarzem z Fake Love, którym Cookie biegł, a za nim zawalała się podłoga. I zarówno korytarz Stay Gold, jak i cały dom wygląda jak ruina po pożarze, co również będzie nam się kojarzyło z Fake Love, ponieważ tam widzieliśmy scenę z Jungiem, który siedział w spalonym pokoju, który następnie ponownie stanął w płomieniach. Jungkook wygląda przez okno, co jest odniesieniem do Jina, który robił to samo w Fake Love i nie tylko w Fake Love, ponieważ Jin zaskakująco często odsłania zasłony i patrzy przez okno, między innymi w Awake czy w Euphoria. Yoongi siedzi w zniszczonym pokoju, podobnie jak miało to miejsce w Fake Love, a sama scena wygląda, jakby Suga był obserwowany przez dziurę w ścianie, dokładnie tak jak robił to Jungkook wcześniej. Jednak główną różnicą w tych scenach jest to, że w Stay Gold obok Yoongiego widzimy młode pędy roślin, będące symbolem nowego życia, czyli to, co spłonęło, zostaje za nami, a rozpoczyna się jakiś nowy etap w życiu, rozpoczyna się coś nowego. Jin w swojej scenie leży na materacu i taki materac widzieliśmy już wcześniej. W prologu leżał na nim V, natomiast w japońskim Blood, Sweat and Tears leżał na nim Jungkook. I tym razem jest to Seokjin, a jego materac unosi się na wodzie. I to nadal jest ten prawdopodobnie pożarem zniszczony dom, a woda się tam wzięła z dwóch powodów. Mamy dwie opcje. Albo przez wodę, którą próbowano ugasić ten pożar, ewentualnie przez scenę z Jiminem w Fake Love, gdzie pamiętamy, że wszystko zostało zalane. Scena z Jinem leżącym na materacu będzie się również odnosić do innych podobnych scen w Awake, w I Need You czy w Euphoria, gdzie Jin leżał na łóżku, a to z kolei ma swoje odniesienie w komiksie Save Me, gdzie Jin cofa się w czasie i ciągle budzi się tego samego dnia, żeby móc naprawić błędy i uratować swoich przyjaciół. Również sceny Yoongiego w zniszczonym pożarem pokoju będą się odnosić do tego komiksu, ponieważ właśnie to próbował tam zrobić, próbował się podpalić, co z kolei widzieliśmy w teledysku do I Need You. Nowe życie symbolizowane przez roślinność, o którym już wspominałam, będzie się także odnosić do tego komiksu, ponieważ, tak jak już powiedziałam, Jin cofa
cofa się w czasie, żeby móc uratować swoich przyjaciół. Więc jeżeli uda mu się uratować Yoongiego, to Yoongi rozpocznie nowy etap swojego życia. Jimin w swojej scenie w Stay Gold znajduje się w autobusie, który od razu nam się kojarzy z autobusem z No More Dream, który widzieliśmy także w teledysku do Mic Dropa. Tylko pytanie brzmi, czy na pewno? Ponieważ zarówno z teledysków, jak i z short filmów, z notek i z komiksu Save Me wiemy, że w przeszłości Jimina coś się stało w Arboretum, przez co Jimin ma traumę przez resztę życia. W jednej z notek Jimin siedzi z Yoongim na przystanku autobusowym i prosi go, by ten pojechał z nim do Arboretum, więc być może ten autobus, który widzimy w Stay Gold, jest tym autobusem, w którym Jimin próbuje się zmierzyć z koszmarami z przeszłości i dlatego ta scena ma takie kolory, które kojarzą nam się z czymś strasznym, dramatycznym, traumatycznym i Jimin sam też wygląda na przerażonego. Namjoon w swojej scenie siedzi za kratami zamkniętymi za pomocą łańcucha i to oczywiście też ma swoje odniesienie, tym razem w Reflection, gdzie widzieliśmy budkę telefoniczną otoczoną łańcuchami, przez co Namjoon nie mógł odebrać telefonu od V, ale to będzie miało też swoje odniesienie po raz kolejny do komiksu Save Me, w którym Namjoon trafił do więzienia. V siedzi na podłodze w zupełnie innym pomieszczeniu i zarówno sceneria, jak i strój V przypominają nam Fake Love, z tąże różnicą, że w Stay Gold obok Taehyunga jest stos książek, które V następnie podpala. I sama scena V z zapałką może nam się kojarzyć ze Spring Day, ze sceną z Jungkookiem, który także trzymał podpaloną zapałkę. J-Hope siedzi na blacie w zniszczonej kuchni, a ta kuchnia z kolei może nam się kojarzyć z kuchnią, którą widzieliśmy w japońskiej wersji Blood, Sweat and Tears, gdzie V kłócił się z Seokjinem, a taka scena pojawiła się także w komiksie Save Me. Jednak w momencie, kiedy rozbrzmiewa refren, pojawiają się słowa Stay Gold, to widzimy jasne, kolorowe sceny, gdzie Bangtani spędzają czas razem, są szczęśliwi, są radośni. W dodatku każdy z nich ma na nadgarstku bransoletkę, co można traktować jak symbol przyjaźni. I warto tutaj zwrócić uwagę na fragment ściany, która znajduje się za Bangtanami, ponieważ wygląda ona niemalże identycznie jak pokój, w którym znajdował się Jin w Fake Love. Okna są identyczne, zasłony i oświetlenia są podobne, więc być może to, co widzimy w Stay Gold, to scena, która wydarzyła się przed tym, jak cały pokój i wszystko zostało zniszczone w Fake Love. Jungkook znajduje się w podobnym miejscu jak Fake Love, w dodatku ma na sobie prawie identyczne ubranie, jednak fakt, że znajduje się w czymś w rodzaju przejścia wentylacyjnego i ma ze sobą plecak, świadczy o tym, że Cookie próbuje uciec. I jeżeli siedzicie troszeczkę dłużej w teoriach BTS i widzieliście wszystkie ponad 50 części na naszym kanale, to na pewno pamiętacie moją teorię do Spring Day, które odnosiło się do opowiadania Ursuli Le Guin, ci, którzy odchodzą z Omelas. A Omelas było utopią, było idealnym światem, gdzie wszyscy są szczęśliwi i gdzie nie istnieje pojęcie grzechu. Jednak było małe ale, ponieważ żeby to szczęście utrzymać, potrzebna była ofiara, dlatego w piwnicy było więzione dziecko w koszmarnych warunkach, brudne, chore, zaniedbane i nieszczęśliwe. Ale nie będę się tutaj dłużej rozwodzić nad opowiadaniem o Omelas, więc jeżeli ktoś nie pamięta, o co chodziło lub chce nadrobić zaległości, to odsyłam do teorii o Spring Day. Wracając do tematu, Jungkook będzie właśnie tym więzionym w piwnicy dzieckiem. I w Fake Love widzieliśmy, jak uciekał, waliła się za nim podłoga. W On natomiast widzieliśmy, jak oddalał się od murów i też uciekał i te mury mogły właśnie symbolizować to miejsce, w którym był uwięziony. Za to w Stay Gold ponownie widzimy etap ucieczki. Scena Hosoka również jest powiązana z Fake Love, ponieważ w tym drugim teledysku siedział przy drzwiach i trzymał je, żeby się nie otworzyły, a w dziurce od klucza widzieliśmy Jungkooka. Za to w Stay Gold z dziurki od klucza wydobywa się złote światło, co może być nawiązaniem do tego, że Jungkook jest nazywany Golden Maknae, co z kolei będzie potwierdzeniem na to, że to właśnie Cookie jest tym uwięzionym dzieckiem w Omelas. Jednak mimo, że każdy z członków BTS jest osobno i każdy ma swoje problemy, to coś zaczyna się dziać i zarówno przez dziurkę od klucza, jak i przez szpary w deskach w ścianach zaczyna wpadać złoty pyłek, który mi z kolei od razu kojarzył się z wróżkami i to w sumie nie była taka mylna teoria, biorąc pod uwagę fakt, że Seokjin w tych kolorowych scenach w Stay Gold czyta książkę. Jest to Sen nocy letniej Szekspira, a w tej książce pojawiają się właśnie wróżki czy też elfy leśne. W tej radosnej scenie widzimy także Yoongiego na skuterze, co też nie znalazło się tam przypadkowo, ponieważ już w poprzednich teoriach na kanale wspominałam o tym, że Yoongi w przeszłości pracował jako dostawca, jednak miał wypadek, więc ta scena będzie do tego odniesieniem, a także do faktu, że ze wszystkimi problemami można się uporać, można je zostawić za sobą i rozpocząć nowy etap życia, w którym zakiełkuje szczęście. W Stay Gold złoty pyłek dociera do każdego z członków BTS i daje im szczęście i dlatego RM w końcu może się wydostać zza tych krat. Następnie ten złoty pyłek prowadzi BTS, wychodzą oni na zewnątrz i
I scena, w której Namjoon ich prowadzi, będzie się nam kojarzyć od razu z On, ponieważ tam również lider prowadził swoich członków na sam szczyt. Stay Gold, złoty pyłek, sprawia, że ciemność zamienia się w światło i cała sceneria zaczyna wyglądać jak polana pełna kwiatów, co też będzie nam się od razu kojarzyć z Omelas, ponieważ Omelas było właśnie taką krainą, w dodatku otoczoną przez 18 szczytów, a w MV widzimy, że polana jest otoczona górami. Na środku polany stoi drzewo, do którego podchodzą BTS i to kojarzy nam się z końcową sceną ze Spring Day, gdzie BTS także podeszli do drzewa, jednak tam mieliśmy początki wiosny, zima zamieniła się w wiosnę, a w Stay Gold widzimy już w pełni rozwinięte kwiaty, co oznacza, że to szczęście, które w nich kiełkowało, w pełni rozkwitło. Warto zwrócić uwagę na fakt, że większość polany jest porośnięta fioletowymi kwiatami i takie same fioletowe kwiaty znajdują się na pniu drzewa, którego dotyka V, co jest oczywiście odniesieniem do frazy I purple you, której BTS używa bardzo często w stosunku do armii. Same kwiaty i złoty pyłek będą oczywiście symbolizować armii, czyli BTS po raz kolejny pokazuje, ile armii dla nich znaczą, że tak naprawdę są dla nich światłem, dają im siłę, ale będzie to także oznaczać, że jeżeli ktoś z nas kiedykolwiek poczuje się źle, to musimy pamiętać, że BTS są z nami i każdy z nas ma w sobie światło. I to jest ta główna lekcja płynąca ze Stay Gold, jednak musicie przyznać, że sam teledysk ma mnóstwo odniesień do innych MV oraz do historii wykreowanej przez Big Hit, która jest prezentowana w notkach, która jest prezentowana w komiksie Save Me, ale też do historii o Omelas. I jak w Spring Day widzieliśmy całą historię związaną z Omelas, tak w Fake Love oraz w Stay Gold Jungkook próbuje uciec, co udaje mu się w On, ponieważ tam widzimy, jak oddala się od murów, co może też nawiązywać do sceny z wodospadem w Fake Love, bo po pierwsze mury wyglądają podobnie, a po drugie w opowiadaniu było napisane, że jeżeli chcecie opuścić Omelas, to musicie przejść przez wrota. Jednak pojawia się jeszcze jedna kwestia, na którą zwróciłam uwagę i wydaje mi się, że teledysk i ogólnie twórczość BTS byłaby niekompletna bez nawiązania do teorii Carla Junga, na której opierał się cały koncept albumów Map of the Soul Persona i Map of the Soul 7. Jung w swoich teoriach wspominał o domu jako o psyché, czyli symbol domu odzwierciedla to, jak postrzegamy samych siebie, czyli swoje wnętrze, które jest widoczne tylko dla nas samych oraz dla bliskich osób, które zostały zaproszone do środka, oraz to, co jest na zewnątrz, to, co publiczne, to, co decydujemy się pokazać innym. I dobrze myślicie, jest to symboliczne ujęcie słów persona i maska i w Stay Gold widzimy taki dom, widzimy to, co jest wewnątrz, to, co jest zniszczone, czyli cierpienie, oraz to, co widzimy z zewnątrz, czyli maskę, czyli to, co jest kolorowe. Widzimy szczęśliwe BTS, czyli to, co oni pokazują nam na co dzień. Jednak te mroczne czasy już minęły w głównej mierze dzięki armii, które wpuściły do środka ten złoty pyłek, który wypełnił ten zniszczony dom, w którym następnie zakiełkowało nowe życie i szczęście. Również odniesienie do notek oraz do komiksu Save Me jest tutaj wyraźne, ponieważ w historii wykreowanej przez Big Hit coś się stało, przez co drogi Bangtanów się rozeszły, każdy borykał się ze swoimi problemami, dlatego w Stay Gold każdy z Bangtanów jest w innym pomieszczeniu, jest samotny, ale wcześniej byli razem, wcześniej byli szczęśliwi, co też widzimy w tych kolorowych scenach, ale jednak to wszystko da się naprawić, o czym świadczy ten złoty pyłek i Bangtani znów mogą być razem. I ja mam szczerą nadzieję, że tak będzie, ponieważ końcówka komiksu Save Me dobiła mnie psychicznie i ja bym chciała wiedzieć, co jest dalej i czekam też na więcej notek, które niekoniecznie mają sens i trudno je ogarnąć chronologicznie, ale się staram. To była nieco krótsza teoria, a przynajmniej wydaje mi się, że jest trochę krótsza niż inne, ale już się przyzwyczaiłam do tego, że japońskie teledyski BTS nie mają aż tylu odniesień, aż tylu symboli, co te koreańskie i wiele razy już na tym kanale wspominałam o tym, że warto pamiętać o japońskich teledyskach BTS, ponieważ być może nie grają jakiejś kluczowej roli w całej historii, ale są zawsze dopełnieniem czegoś innego, więc Stay Gold będzie w tym wypadku dopełnieniem Fake Love i Spring Day. I to by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapki w górę. Jeżeli coś przeoczyłam, to napiszcie mi to w komentarzach razem z własnymi teoriami, ponieważ uwielbiam je czytać, więc czekam na Wasze komentarze i pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału po więcej teorii, po więcej filmów, szczególnie, że subskrybując nasz kanał wspieracie nasze dążenie do spełnienia naszego największego marzenia o 100 000 subskrypcji, więc kliknijcie ten przycisk, czerwony przycisk tam na dole, żeby sprawić nam trochę radości. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!